Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na haul urodzinowy. Pokażę Wam, co dostałam na urodziny, ponieważ wszystkie prezenty są super trafione. To jest taki odcinek troszeczkę w stylu starego YouTube'a. Nie ukrywam, że troszeczkę się wstydzę i krępuję pokazywać Wam, co dostałam. To jest jakieś takie... nie wiem, troszkę wstydliwe, ale pomyślałam z drugiej strony, że to może być też fajna podpowiedź dla Was na zbliżające się święta. Może szukać jakiegoś pomysłu na prezent, więc może coś z tych rzeczy przypadnie Wam do gustu, także zapraszam do oglądania. To może zacznijmy sobie od pierwszego prezentu, który dostałam i wymarzyłam sobie plecak. Ja od kilku, jak nie od kilkunastu lat przerzuciłam się całkowicie z torebek na plecaki i powiem Wam, że kupowanie plecaków w sieciówkach kończy się tym, że po 2 sezonach one są po prostu do wywalenia, albo są mega obdrapane, albo psują się zamki, albo coś tam się jeszcze z nimi dzieje. I tak działo się z moim poprzednim plecakiem. Jak byłam na urlopie, to miałam problem z zamkiem, musiałam po kilkanaście razy go zapinać, żeby się zapiął i nie otwierał jakby z drugiej strony, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Więc stwierdziłam, że tym razem chciałabym kupić sobie coś trochę porządniejszego i wybrałam sobie taki plecak z Witchen. To jest ekoskóra, ale bardzo podoba mi się ten kolor. Taki ciemno, brudno, zielony. Przepięknie się prezentuje. W ogóle design całego tego plecaka jest super. Jest też bardzo pojemny, bo on ma tutaj w środku, zobaczcie, jedną kieszonkę, jedną zapinaną, drugą kieszonkę. Tu mam 2 takie mniejsze otwarte przegródki. Tutaj mam z tej strony jedną na zamek i tutaj te 2 to też nie są ozdobne, to też są normalnie, legalnie kieszonki na jakieś klucze i tak dalej. Więc jest dużo przegródek, ja lubię mieć porządek, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Łatwo wchodzi ten zapinaczek, więc mam nadzieję, że ten plecak posłuży mi dłużej niż 1 bądź 2 sezony. No jest przepiękny i powiem Wam, że wygląda i fajnie do jakichś sportowych stylizacji, ale też do eleganckich z marynarką też wygląda fantastycznie, więc to jest mój pierwszy wybrany przeze mnie z listy prezent od mojego męża i jest po prostu przepiękny. I jest taki trochę, wiecie, większy, że tu się i bidon zmieści i tak dalej, bo mam jeszcze jeden taki trochę mniejszy, a ten na jakąś wycieczkę z kanapkami można lecieć. Dostałam też przecudny prezent i uważam, że to jest fantastyczny pomysł na prezent na święta albo jakiś dodatek i tak dalej. To są, zobaczcie, wszystko to są masła orzechowe, ale to nie jest fistaszkowe. Tutaj mam pistacje, migdały, orzechy laskowe i orzechy z nerkowców i to są tak pyszne rzeczy. To są tak pyszne rzeczy. To jest, zobaczcie, karkonoska tłocznia i oni mają właśnie z różnych orzechów takie pasty i niektóre są po prostu 100% orzechy, niektóre są delikatnie prażone, ale tutaj nie ma nic innego w składzie. To jest po prostu zmielony orzech. I na przykład tą pistację sobie otworzyliśmy, no to fajna i do owsianek, i do zrobienia, dodania do jakichś pancake'ów, naleśników, omlecików, wiecie, do wszystkich takich słodkich śniadań, nawet na kanapki do posmarowania, a ostatnio zrobiłam z tą pastą lody. O matko, to było coś pięknego. Mrożony banan, trochę sera mascarpone i sól. Masakra, po prostu masakra, więc bardzo fajne prezenty, no jak ktoś właśnie lubi takie pyszne rzeczy, no jest dla mnie petarda i smakowo i pod kątem pomysłu, więc też polecanko, jak chcecie komuś sprawić fajny prezent. No, wyciągam ten największy, bo tu mi zawala całe biurko i w ogóle te dostałam od mojej Wicki Basi, dziękuję Ci, kochana, to jest takie urocze. Dostałam puzzle, ja uwielbiam puzzle, szczególnie w tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy po prostu nie ma co ze sobą zrobić, nie można pójść na spacer ani nic takiego, to po prostu dobra książka czy puzzle właśnie ratują. Więc no, będzie co robić, bo ich jest aż 1500. Lubię wyzwania. Następny prezent to prezent z mojej listy prezentowej i wymarzyłam sobie taki oto przepiękny dyfuzor nawilżacz powietrza. Tutaj można sobie nalać do środka wodę, ale można też dodać jakieś olejki eteryczne. I po pierwsze powietrze się Wam nawilża, a po drugie po prostu przepięknie pachnie w całym pomieszczeniu. Uwielbiam odpalać sobie wieczorem. Też mogliście jakiś czas temu zobaczyć tutaj u mnie. Z tyłu sobie odpaliłam. Cudowny też do sprzątania czy po sprzątaniu, żeby dodać jeszcze więcej świeżości pomieszczeniu, więc to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajny prezent. I tutaj można sobie wybrać ulubione olejki eteryczne, czy to jakaś lawenda, czy jakieś cytrusy, grapefruit. Ja mam kwiat
neroli, mam mandarynkę, ostatnio dokupiłam sobie jeszcze taki cytrusowy, drzewo herbaciane, więc co kto lubi, no to jest bardzo, bardzo przyjemne. Chodzi cały wieczór u nas praktycznie codziennie, no i wygląda prześlicznie. Mój jest akurat z Home Air i zależało mi właśnie na takim ładnym, naturalnie wyglądającym produkcie, bo ja lubię takie przytulne dodatki w domu, właśnie drewno, wiklinę, więc ten uznałam, że będzie pasował. Upatrzyłam sobie jakiś inny, ale mama doradziła mi, że to jest bardziej w moim stylu i miała rację. I tutaj można sobie ustawić jakby intensywność tej pary, że ona albo leci ciągiem, albo w takich przerwach, a tutaj możemy sobie ustawić światełko i może nam się to podświetlać delikatnie na różne kolory, jakie tam sobie chcemy, więc też cudejko. Dostałam również książkę jako dodatek do innego prezentu i w ogóle ta książka się tak ślicznie prezentuje. To jest Kameliowy sklep papierniczy, książka japońskiej autorki i to też jest taki fajny prezent, bo ja zawsze miałam ogromną pasję do kultury japońskiej, do kuchni japońskiej, do anime, do mangi i ja do dzisiaj oglądam i do dzisiaj uwielbiam, więc fajnie, że jest to japońska autorka, taka wyszukana książka. Zaczęłam już ją czytać, ale jeszcze niedużo, natomiast czyta się to po prostu, to jest takie błogie, to jest takie przyjemne, to jest po prostu sielanka. Przepiękna książka i fajnie też dopasowana do mnie tematycznie. I jak się sprawdzi tutaj w akcji, opowiem Wam, jak przeczytam. Na razie zapowiada się naprawdę super. A głównym prezentem od mojej psiapsi, to też jest bardzo fajny pomysł na prezent, to jest japońska herbata organiczna i ja dostałam taki śliczny zestaw właśnie herbaty z takim cudnym ceramicznym kubeczkiem i nie ukrywam, że musiałam się powstrzymywać, żeby dzisiaj znowu nie zrobić sobie w nim herbaty, bo już go używałam kilka razy, teraz go spakowałam, żeby po prostu ładnie Wam pokazać w pudełku, ale to jest takie śliczne, w ogóle taka ceramika, a jeszcze jak jest ręcznie robiona, albo ręcznie malowana, albo w jakiejś małej manufakturze tworzona, to jest po prostu coś pięknego, uwielbiam wszelkiego rodzaju filiżanki, kubeczki, szklaneczki, talerzyki, świeczuszki i tak dalej. Takie ceramiczne rzeczy są po prostu przepiękne, a ten kubeczek po prostu to jestem ja, to jest po prostu w 100% ja. I dostałam też wspaniałą herbatę i to też jest smak, który kojarzy się właśnie z osobą, która mnie obdarowała tym prezentem, bo zawsze zamawiamy sobie właśnie ten smak, jak jesteśmy razem gdzieś w restauracji i to jest herbata zielona z prażonym ryżem. Jeżeli nie próbowaliście nigdy wcześniej, musicie po prostu spróbować. To jest tak wyjątkowy smak, tak jak zwykle pijemy zwykłą zieloną, czy jakąś tam zieloną z trawą cytrynową, z malinami, z pomarańczą. Jakieś takie te smaki są już powtarzalne. To jest zupełnie inny smak. To jest wyjątkowe i oryginalne i właśnie zielona z prażonym ryżem i jaśminowa to są moje dwie ulubione zielone herbaty. No i ta jest w ogóle super jakości. Taki piękny, cozy zestaw. Coś pięknego i też uważam, że super pomysł na prezencik, także polecanko. A propos ceramiki, to jest, słuchajcie, całkiem niezła historia, bo ja upatrzyłam sobie tą rzecz, nie wiem, z rok temu, 1,5 roku temu, po prostu wyświetliło mi się gdzieś tam w reklamach na Instagramie, w sensie przeglądając różne posty, zobaczyłam to i po prostu moje serce zabiło szybciej i po prostu gęba mi opadła, szczena mi opadła do ziemi. I wymarzyłam sobie, że ja to chcę. Ale jest to dosyć droga rzecz, więc po prostu zapisałam sobie ten post i raz na jakiś czas przeglądając swoje zapisane posty wzdychałam do tego i się zastanawiałam, czy kiedyś postanowię to kupić. Jest to świeczka. I to jest po prostu tak przedziwne, tak przekosmiczne, tak piękne i brzydkie jednocześnie. Kojarzy mi się w ogóle z jakąś taką ropuchą czy z czymś takim, ale to jest totalnie moja estetyka. Kocham takie dzieła sztuki, które tworzą taką dziwną emocję w naszym serduchu i to właśnie takie jest. I to jest marka Peria. To jest świeca roślinna i ta ceramika jest też tworzona ręcznie, każda jest unikatowa i to jest w ogóle ostatnia sztuka tej świeczki. Ją można otworzyć, tutaj w środku mamy przepiękny zapach, taki kwiatowo-słodki, więc na zimę będzie fantastyczny, a po wypaleniu jej może to być pojemniczek na tak zwane pierdy. I oryginalnie ta świeczka kosztowała, jeśli się nie mylę, 160 czy 170 zł, więc słuchajcie, jak na takie coś to trochę dużo, prawda? Ale przeglądając
tą swoją listę prezentów, zobaczyłam, że jest niedostępna, więc napisałam do Peria, czy jeszcze będzie ta świeczka i napisali, że mają jedną ostatnią sztukę. I przez to, że ma tutaj taką malutką wadę, sprzedali mi ją i jeszcze z takim dodatkowym rabatem, więc miałam ją za około 100. Także Peria, dziękuję, że spełniliście moje marzenia, że mam po prostu to cudeńko. Ta już jest prawdopodobnie niedostępna, może znajdziecie w innych kolorach, ale zerknijcie sobie w ogóle na markę Peria, bo mają mnóstwo innych przepięknych świeckich, szklanych, kolorowych opakowaniach. No jest coś pięknego. No i przede wszystkim są to świece roślinne, więc też zdrowsze dla nas niż te parafinowe. No i ten pojemniczek to jest, no zobaczcie, no po prostu, no czy to nie wygląda? I miałam oczywiście taką rozkminę, jeju, czy warto jest kupić świeczkę za 160 zł i stwierdziłam, że po to są właśnie urodziny. Że normalnie bym pewnie nie kupiła, bo bym po prostu się nie zdecydowała na taki wydatek, który w zasadzie nie jest czymś niezbędnym w naszym życiu. Ale właśnie urodziny są po to, żeby kupować rzeczy, które nam się marzą. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy. W związku z tym, że prezent od męża dostałam kilka dni przed urodzinami, to w dniu urodzin dostałam jeszcze pocieszajkę. Nie może być lepszej pocieszajki dla kogoś, kto uwielbia zieleń i rośliny. Ja może nie jestem jakimś takim totalnym roślinowym freakiem, ale uwielbiam otaczać się zielenią i w ogóle marzy mi się, żeby w tym moim studio zrobić taką mini dżunglę, więc mąż kupił mi taką cudną monsterkę. Jeszcze jej nie wsadziłam, bo muszę kupić po prostu odpowiednio śliczną doniczkę. Ale tak, zieleń zawsze dodaje troszeczkę radości, więc kwiatek to jest jak najbardziej udany prezent. I kolejny, i czyżby ostatni prezent, to jest zapach. Ostatnio zrobiłam sobie porządek w moich zapachach i zostawiłam sobie tylko te ulubione, ale ten zapach, miałam go kiedyś i to jest 100% ja. To jest po prostu tak wyjątkowy dla mnie zapach, że stwierdziłam, że nawet mając jakieś flakoniki u siebie, nadal chcę go mieć. I kiedy zaczęłam go szukać, okazało się, że po prostu jest wszędzie wyprzedany. A tam, gdzie był dostępny, był za jakąś kosmiczną kwotę. Na szczęście udało mi się znaleźć właśnie ten zapach, ale w zestawie z kremem do rąk. I był on tańszy niż taka, wiecie, buteleczka po prostu bez kremu do rąk. Także śliczny w ogóle zestaw i ta marka też jest dla mnie mega intrygująca. Le Couvent, czyli klasztor po francusku. Cała nazwa to Le Couvent des Mini, czyli klasztor minimalistów. I ta marka, jak się nie mylę, jest dostępna w Douglasie. To jest w ogóle woda kolońska. I ta moja ukochana, ulubiona to jest Aqua Solis. Tam jest bardzo duży wybór, przeróżne kolory i przeróżne zapachy, ale ten i jeszcze taki inny dostałam kiedyś jako próbkę chyba, zamawiając właśnie coś z Douglasa. I moje pierwsze uczucie, kiedy powąchałam ten zapach, to było takie, nie, czekaj, o, dobre, że po prostu najpierw jest taki dziwny, taki odpychający trochę ten zapach, ale po chwili jakoś tak mnie uzależnił i po prostu zakochałam się. Główną historią tego zapachu jest mandarynka i kardamon. I jak sama nazwa wskazuje, zapach jest mega świeży, taki soczysto-cytrusowy, mocno trawiasty, taki roślinny trochę i właśnie kwaśny, plus mamy tą nutę pikanterii, takiej delikatnej duszności spowodowanej właśnie tym kardamonem. I to połączenie tej dusznością-pikanterii z tą roślinnością-kwaśnością to jest po prostu dla mnie połączenie idealne, bo ja uwielbiam świeże, kwaśne nuty w zapachach, jak i te przyprawowe, pikantne i ostre. I tutaj właśnie w głównych nutach jest cytrus, kardamon, mandarynka, nuty owocowe, przyprawy. O matko, no po prostu dlaczego nikt wcześniej nie wymyślił, na pewno wymyślił, po prostu nie odkryłam tych perfum, takich właśnie mocno zielono, świeżo kwaśnych, aż po prostu muszę ślinę przełykać, perfum z dodatkiem właśnie takich duszących przypraw. To jest takie piękne. Ale to nie jest zapach dla każdego. Zdecydowanie nie polecam, jak lubicie jakieś słodkie nuty, kobiece, kwiatowe, delikatne. To jest zapach unisex. To jest takie troszkę męskie, troszkę damskie. To jest nietypowe, to jest
trochę brzydkie, a trochę uzależniające. Także nie dla każdego, ale samą marką też się warto zainteresować. Ta marka jest francuska, z południa Francji, one są w 100% wegańskie, a i w ogóle ta marka zmieniła też swoją nazwę, bo była wcześniej właśnie Deminim, a teraz jest Le Couvent Maison du Parfum, więc może dlatego były ciężko dostępne. Przemawiają do mnie te perfumy właśnie przez tą wegańskość, naturalność i no i ten ojeny, no po prostu... Już kiedyś je miałam, więc cieszę się, że mam po raz kolejny. I moi drodzy, to wszystko. Dajcie mi znać, co myślicie na temat tego odcinka. Ja chociaż tak troszeczkę się krępowałam i wstydziłam, to przyznam wam, że całkiem przyjemnie mi się go nagrywało i przyjemnie było pokazywać takie produkty, które są właśnie na przykład właśnie z jakiejś takiej, wiecie, małej manufaktury, czy jakieś takie troszkę niszowe i tak dalej, więc mi się całkiem podobało. Dajcie mi znać, co wy myślicie na temat takiego odcinka i czy może znaleźliście jakiś fajny pomysł na prezent. Jeżeli wy macie jakieś fajne pomysły na prezent, napiszcie na dole w komentarzach, może komuś się przyda, bo wiemy, że zbliża się ten ciężki dla nas wszystkich sezon. Także zostawcie dla mnie jakieś wsparcie, łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!